Jakie jest BMW serii 3 w wersji coupé? Czy diesel i sportowe nadwozie to dobre połączenie? Czy będziesz miał wydatki? Oraz ile da się wyciągnąć z takiego silnika? O tym wszystkim dzisiaj. Ja mam na imię Jarek, a Wy oglądacie kanał Motoholizm. Zaczynamy! Witajcie w miejscu dla uzależnionych od motoryzacji, w którym interesujemy się wszystkim, co ma silnik i daje frajdę z prowadzenia, niezależnie od tego, ile ma kół, lat, jak szybko jeździ, czy ile jest warte. A dzisiaj, dzięki uprzejmości Marcina, przyglądamy się BMW 3 Coupé serii E92 z roku 2009. Ale od początku. W historii BMW modele oznaczone trójką z przodu pojawiły się już na początku XX wieku. Takim autem było na przykład BMW 328, którym w 1952 roku Sobiesław Zasada wygrał w Lublinie swój pierwszy uliczny wyścig. Seria 3, którą kojarzymy obecnie, swój żywot rozpoczęła w 1975 roku, zastępując auta typu szeregu E114, 115. Na początku oferowana była wyłącznie jako dwudrzwiowy sedan. Wersja czterodrzwiowa dołączyła do oferty dopiero w drugiej odsłonie, kiedy to z początkiem roku 1982 na rynku pojawiło się E30. Ta trójka była przełomowa z powodu stworzenia pierwszej wersji M3, która utorowała marce drogę do wyścigów serii DTM, gdzie BMW odnosiło liczne sukcesy. Odmiana dwudrzwiowa E30 była określana mianem coupé, ale zasługujące na tą nazwę nadwozie moim zdaniem pojawiło się dopiero przy okazji kolejnej serii, czyli E36 z 1992 roku. Kolejne generacje podnosiły poprzeczkę, ale również oczekiwania klientów. E46 wizualnie było unowocześnioną wersją starszej siostry, ale dopiero E90 przyniosło bardziej radykalne zmiany. Samochód, mimo wielu różnic w stosunku do starszych wersji, bronił się wyglądem, a powstałe na jego bazie coupé E92 było czymś zdecydowanie więcej niż tylko jedną z wersji. Właśnie takie auto będziemy dzisiaj oglądać. W 2011 roku na drogach pojawiła się trójka typu szeregu F30, a 7 lat później do produkcji wprowadzono aktualnie produkowaną generację G20. Jej odmiana M o oznaczeniu G80 rozpoczęła epokę stylistycznych kontrowersji, zwłaszcza za sprawą dyskusyjnie atrakcyjnego przodu. BMW 3 serii E92 wywodzi się z produkowanego w tym samym czasie sedana, ale różnice są znaczne. Czterodrzwiowe E90 było nowym projektem powstałym na fali odświeżania stylistyki marki przez zespół Chrisa Bangla. W dużej mierze jego ostre linie można było narysować przy pomocy linijki. Wersja coupé jest znacznie płynniejsza w formie, jej kształty są bardziej pękate, a mimo tego nie można jej odmówić dynamiki przynależnej temu rodzajowi aut. Zadziorne po staremu spojrzenie przednich świateł, muskularna maska silnika czy charakterystycznie poprowadzony słupek C potwierdzają, że mamy do czynienia z BMW. Z tyłu pojawiła się pewna wariacja na temat wyglądu tylnych świateł. Mają one klasyczny wygląd spłaszczonej litery L, ale w tym wypadku wzór jest odwrócony. Całość cieszy oko doskonałymi proporcjami. Szczególnie dobrze auto wygląda z boku. Właścicielowi zostaje tylko wybrać odpowiednio wyglądające koła. Tutaj mamy do czynienia z 19-calowymi felgami o oznaczeniu Styling 232 i oponami o szerokości 225 mm z przodu i 255 z tyłu. Dla lepszego efektu na przedniej osi dołożono również 15 mm dystanse. Żeby koła pasowały idealnie do nadkoli, oryginalne zawieszenie ustąpiło miejsca gwintowi od AP Racing. Nie tylko zbliżyło to nadwozie do drogi, ale również znacznie odmieniło prowadzenie. Ale o tym później. Oczywistym w tej wersji smaczkiem są pozbawione ramek szyby. Rozwiązanie, które nigdy nie przestanie mi się podobać. W środku fani marki odnajdą się bez problemu. Pozycja za kierownicą, wysoki tunel środkowy z wygodnie dla ręki umieszczoną dźwignią zmiany biegów, fotele sport z dobrym trzymaniem bocznym i podparciem ud, wszystko to tworzy przyjazną kierowcy atmosferę. Szkoda, że w wersji z wyświetlaczem projektanci nie osłonili wszystkiego jednym daszkiem.
zamiast tego stawiając na styl wydmowy. Podobnie rozwiązano to w E60, ale tam deska jest szersza. Z serii 3 dwie budki nad zegarami to moim zdaniem o jedną za dużo. Reszta kokpitu wygląda bardzo spójnie, jest wyposażona w łatwo dostępne przyciski i joystick do systemu iDrive. Ukłonem w stronę kierowcy jest również regulowany wzdłużnie podłokietnik. Poza tym życie uprzyjemnia automatyczna klimatyzacja, częściowa elektryka foteli, które są także podgrzewane, czy elektryczny podajnik pasów wysuwający się po zamknięciu drzwi. Kolorystycznie środek tego auta został skonfigurowany zupełnie na czarno. Czarna skórzana tapicerka foteli, dywaniki i dekory w tym samym kolorze pasują do stylu samochodu. Silnik, jaki włożono pod maskę tego auta, powoduje u mnie rozbieżne odczucia. Zacznijmy od tego, że jest to diesel. Rodzaj napędu, który kojarzył mi się zawsze z samochodami do pracy. Ciężarówki, busy, pick-upy, taksówki, dlaczego nie? Ale coupé i diesel? To mi się trochę gryzie. Może nie tak bardzo jak ostateczna profanacja, czyli wpakowanie diesla do kabrioletu, ale jednak. A dwojakość odczuć bierze się stąd, że ta jednostka napędza to auto znakomicie. Jest to 3-litrowy silnik o oznaczeniu M57N2, który oryginalnie ma 197 koni i 400 Nm momentu obrotowego. Taki sam mogliście oglądać w niedawnym filmie o serii E60. Marcin postanowił podnieść nieco osiągi i za pomocą chipa wygenerował 220 koni i 520 Nm. Już w standardowej wersji nisko-dostępny moment daje całkiem sporą frajdę z jazdy, a po modyfikacjach jest jeszcze lepiej. Ostatnio w aucie pojawił się także całkiem nowy wydech. Oryginalny zestaw zastąpił downpipe i układ z 3-calowej rury. Zniknął również końcowy tłumnik. A całość brzmi właśnie tak. Jak się dowiedziałem, te zmiany to dopiero początek poważniejszej metamorfozy. Właściciel celuje w 350 koni. Na półce w garażu czekają już wtryski z BMW 535D o mocy 272 koni. Pojawi się również hybrydowa turbina i większy intercooler. Oryginalne sprzęgło zastąpi dwumasa z kevlarową tarczą i dociskiem z BMW 550i. Dzieło zwieńczy oczywiście nowa mapa zapłonu i wystrojenie całości. Kiedy prace się zakończą, z pewnością wrócimy jeszcze do tego auta. Przed opisaniem wrażeń z jazdy chciałbym przypomnieć, że samochód dzięki modyfikacjom już teraz w pewien sposób oddalił się od serii. Jak więc prowadzi się BMW E92 na gwincie i ze wzmocnionym silnikiem? Jak łatwo się domyślić, komfort jazdy nie jest tu najważniejszy. Ta trójka jest sztywna. Bardzo bezpośrednio przekazuje na ręce kierowcy informacje zbierane z drogi przez koła. Przy bardziej dynamicznych manewrach i w ciasnych zakrętach potrafi przenosić na kierownicę naprężenia podobne do tych, jakie pojawiają się na smyczy napakowanego pitbulla, który na spacerze zobaczy kota. Z pewnością do prowadzenia tego auta przyda się silna i pewna ręka. Siedząc w środku, zapominamy o dieslu pod maską, który swoją drogą, oddychając przy pomocy nowego wydechu, jak na ropniaka, całkiem przyjemnie brzmi. Hałas jest akceptowalny i nie przeszkadza na co dzień, natomiast zachęcenie silnika do sprawniejszego oddawania mocy wiąże się teraz z dźwiękiem dalekim od typowego dieslowskiego klekotu. 19-calowe felgi nakazują dalece idącą ostrożność przy pokonywaniu studzienek i wszelkich nierówności. O podjeżdżaniu pod krawężniki można raczej zapomnieć. 3-litrowy silnik nadaje temu autu dynamiki już od bardzo niskich obrotów. 520 Nm robi swoje. Do sprawnego rozpędzania przydaje się 6-biegowa skrzynia z dźwignią działającą precyzyjnie i po powarsku krótką w skokach. Przyspieszanie, zwalnianie, redukcja biegu i kolejny zryw to najlepsza zabawa w tym samochodzie. Po wynikach na stacji paliw widać, że napęd BMW nie męczy się przesadnie z tym samochodem. W trasie można zejść nawet do 5 litrów na setkę. Szybkie przeloty autostradą podnoszą tą wartość do 6,5 litra. Przemieszczanie się od świateł do świateł będzie nas kosztowało równowartość 7, może 8 litrów na każde 100 km. Właściciel tej BM-ki nie ma z nią większych problemów technicznych.
Silnik jest znaną konstrukcją w tych niemieckich autach i wymaga zwrócenia uwagi na kilka rzeczy, ponieważ jest to już któryś film o BMW z dieslem. Przypomnę tylko, M57N2 ma łańcuch rozrządu. Jest on wymienialny i robi się to po kontroli jego naciągu. Trudno wskazać dokładny przebieg, przy jakim należy tego dokonać. Odkładanie wymiany w czasie podnosi jednak ryzyko poważnej awarii. Skoro turbodiesel, to zwracamy uwagę na turbinę i wtryskiwacze. Te są jeszcze elektromagnetyczne i w pełni regenerowalne. Jak w każdym BMW, dbamy o elektrykę. Począwszy od odpowiednio dobranego akumulatora, po sprawne moduły, wszystko musi być w dobrym stanie. Marcin wymieniał u siebie sterownik świec żarowych, który dosyć często daje o sobie znać w tych silnikach. Zastąpienia nowymi wymagały również termostaty. Kwestia odpowiedniej temperatury pracy silników BMW i ich odpowietrzenia jest równie istotna jak sprawy związane z prądem. Największą wadą według właściciela jest most z łożyskami kółkowymi, który szumiał już od momentu zakupu. Jego regeneracja kosztowała 1800 zł. W tym wypadku wzmocniony silnik z pewnością skrócił żywotność dyferencjału. A teraz czas na subiektywną punktację. BMW E92 wygląda doskonale. Słowa uznania należą się Niemcom za to, że to coupé wreszcie wyraźnie odróżnia się od innych wersji nadwoziowych nie tylko tyłem. Idealne proporcje, dynamiczna sylwetka i to spojrzenie przednich świateł. Bardzo dobre fotele, bawarska pozycja za kierownicą, kolorystyka bez ekstrawagancji. To na plus. Na minus wspomniana podwójna budka. No i trochę brakuje zakrzywionej strony kierowcy deski z E36. Dynamiczny diesel, który potrafi nieźle napędzić większe E60, tutaj staje się jeszcze bardziej narowisty. Do tego bardzo przyjemna w użyciu skrzynia i mamy zestaw do niezłej zabawy. Apetyt na paliwo bardzo umiarkowany. Jak zwykle w przypadku BMW bez wydatków się nie obejdzie. Zadbane egzemplarze odwdzięczą się dłuższą bezawaryjnością, ale bieżący serwis i tak nie będzie tani. Starty spod świateł i jazda autostradą. W tych sytuacjach dzisiejszy bohater daje największą frajdę. Jazda po dziurawych drogach na dłuższą metę bywa sporym wyzwaniem. BMW Serii 3 Coupé model E92 to świetne auto. Jego wygląd jest pozbawiony kontrowersji, za to ma w sobie wszystko, za co można lubić BM-ki. Silnikowi, chociaż nie jest to jednostka moich marzeń, nie można odmówić talentu do przynoszenia radości z jazdy, a całość moim zdaniem zachowuje ducha lat 90. i posiada wszystkie te cechy, przez które oglądaliśmy się za starszymi modelami trójek. I to już wszystko na dziś. Jeśli macie ochotę na więcej, to zachęcam do użycia tego przycisku pod spodem. Wtedy nie przegapicie nowych odcinków. A już teraz zapraszam do kolejnych filmów, do których można przenieść się klikając w miniaturki, które pojawiły się właśnie na ekranie. To o czym teraz?